Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne zajmuje się fotoniką. Fotonika jest to nauka i technologia oparta na świetle. Fotonika datuje się od roku 1960, kiedy skonstruowano pierwszy laser i wtedy zainteresowanie technologiami fotonicznymi nabierało coraz więcej znaczenia. Później pojawiły się światłowody i cała telekomunikacja światłowodowa, która spowodowała, że fotonika w XXI wieku stała się tym dla nauki i dla technologii, czym elektronika w wieku XX. Technologie fotoniczne, technologie wykorzystujące światło są szeroko używane i wykorzystywane przez cały świat. W Stanach Zjednoczonych powstała Narodowa Inicjatywa Fotoniczna, w Azji produkuje się ekrany ciekłokrystaliczne wykorzystywane w naszych smartfonach i telewizorach. Natomiast Europa od ponad 10 lat wprowadziła fotonikę jako jedną z kluczowych cyfrowych technologii. I również w tym badaniach Polska ma bardzo duże znaczenie. Jesteśmy na Wydziale Fizyki. Tutaj około 100 lat temu pracował profesor Mieczysław Wolfke, którego można nazwać prekursorem holografii. Holografia jest fundamentem dzisiejszej fotoniki. Obok technologii światłowodowych, czujników światłowodowych, układów fotonicznych scalonych i wielu innych rozwiązań, które nam ułatwiają dzisiejsze codzienne życie. W ramach projektu POP-FOTECH 1 wspólnie realizujemy badania pomiędzy Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej a Centrum Nauk Fizycznych i Technologii w Wilnie. Realizowane badania dotyczą promieniowania terahertzowego, czyli takiego, którego nie widać, ale znajduje bardzo szerokie zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki, a w ramach naszego projektu skupiamy się na zastosowaniach medycznych. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy dwoma zespołami udało nam się zbudować różne układy optyczne, które pozwoliły na obrazowanie różnych obiektów za pomocą promieniowania terahertzowego. Również udało nam się zobrazować obiekty, które są teoretycznie przezroczyste dla promieniowania terahertzowego, a jednak dzięki użyciu odpowiednich technik można uzyskać ich obraz o odpowiednim kontraście. Pierwsze wyniki eksperymentalne, które otrzymaliśmy realizując projekt, dotyczą obrazowania elementów obiektów przezroczystych i są one bardzo obiecujące. Udało nam się zwiększyć kontrast podczas otrzymywania obrazów takich obiektów. Mamy nadzieję, że kolejne etapy z uwzględnieniem oświetlenia pod różnymi polaryzacjami dzięki użyciu struktur metamateriałowych dadzą jeszcze lepsze wyniki. Politechnika Warszawska była drugim ośrodkiem w Polsce, w którym zaczęły powstawać lasery. My staramy się kontynuować tę tradycję, pracując zarówno nad badaniami ośrodków laserowych, badaniami o charakterze takich badań podstawowych, takich jak te, które realizujemy w tym laboratorium spektroskopii laserowej, ale również konstruujemy lasery. Zajmujemy się również układami fotoniki scalonej. Technologia fotoniki scalonej pozwala na integrowanie na pojedynczych chipach o rozmiarach kilkudziesięciu milimetrów kwadratowych układów o bardzo skomplikowanej funkcjonalności, zawierających lasery, modulatory, wzmacniacze optyczne, falowody, detektory. Cały ten wszechświat urządzeń, które zwykle obserwujemy, z którymi zwykle mamy do czynienia w postaci dyskretnej, w postaci takich dosyć mocno rozbudowanych systemów. Jesteśmy w stanie takie systemy integrować do pojedynczych chipów fotonicznych o bardzo wszechstronnej funkcjonalności. Jesteśmy jedynym laboratorium, jedynym ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który prowadzi takie badania w obszarze projektowania, charakteryzacji i ostatnio troszeczkę również technologii układów fotoniki scalonej we współpracy z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Kolejnym obszarem, w którym prowadzimy pracę z dziedziny fotoniki jest fotonika światłowodowa. Oprócz tych obszarów zajmujemy się także fotowoltaiką, bardzo szeroko rozumianą, bo zarówno prowadzimy badania na poziomie podstawowym nowych materiałów do zastosowań w fotowoltaice, jak i zajmujemy się projektowaniem i eksploatacją, a w zasadzie nadzorem eksploatacji dużych systemów fotowoltaicznych. Wszystkie systemy fotowoltaiczne, które są zainstalowane na budynkach Politechniki Warszawskiej, zostały zaprojektowane w naszych laboratoriach i są pod opieką naszego zespołu naukowców.
Bardzo ważnym obszarem działania w POB-u technologii fotonicznej jest współpraca z najlepszymi światowymi grupami fotonicznymi. Zespoły z mechatroniki, fizyki, elektroniki i techniki informacyjnej brały i biorą udział w ponad 20 projektach europejskich i wielu projektach międzynarodowych, na przykład z Tajwanem, Koreą czy USA. Chciałam podkreślić bardzo ciekawą inicjatywę, w której obecnie nasz POB bierze udział. Jest to ogromny projekt europejski Photon Hub Europe. Jesteśmy jedynym zespołem z uniwersytetów, z Polski, które biorą udział w tej inicjatywie. Zakład Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki specjalizuje się w metrologii optycznej z zastosowaniami od pomiarów wielkich łopat turbin wiatrowych poprzez archiwizację sztuki, pomiary ruchu ciała ludzkiego bądź mikroskopowe pomiary na poziomie komórkowym lub subkomórkowym. Fotonika jest technologią i nauką przyszłości.